Hejo, witam was z tej strony Hejtas, a dzisiaj w dość innym stylu odcinka, bo nie w teoriach. Dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o maskot horrorach. Maskot horrory, które zniszczyły tytuł maskot horror. Tytuły, które na zawsze pogrążyły świat maskot horrorów według mnie, którymi teraz ciężko będzie się odbić na przykład nowym produkcjom, że na przykład hej, mam maskot horror, zobaczmy jak to będzie wyglądać, ale niestety będzie to podane na krytykę oraz na pokazanie, czy faktycznie tak jest przez maskot horrory, które były totalnym shitem i wyszły i dodatkowo są płatne. Te maskot horrory, które teraz powychodziły i które każą sobie jeszcze płacić za to, czy też mają w przyszłości mieć jakieś płatne chaptery, to jest jakaś masakra dla mnie i totalnie nie wiem, o co chodzi z twórcami, którzy tworzą takie gry, a potem płaczą, czy też użalają się nad sobą, że te maskot horrory to jest no. O to chodzi, że dla mnie sens maskot horrorów przestaje mieć sens przez gry, które wychodzą, które są po pierwsze z dupy zrobione, które nie mają fabuły, które mają sporo błędów, nalegają na najbardziej prostackich i łatwych postaciach, jakie tylko można, oraz z najgorszych mechanik, jakie można sobie wyobrazić. O to chodzi o to też, że maskot horrory, na przykład mamy takie perły jak Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's, Bendy in the Ink Machine. Mamy wiele takich maskot horrorów i które naprawdę trzymają się aż do teraz, ale te, które teraz będą wychodzić, wyglądają strasznie. Niektóre, które wychodzą oczywiście teraz, na przykład taka jedna maskot horrora, która mi się podoba, na przykład Finding Frankie, jest naprawdę ciekawie zapowiadającą się grą maskot horror i obym miał nadzieję, że tylko zwiastun i teasery nie okażą się zbyt dobrze, a cała gra będzie gorsza niż Garten of Banban. A jeżeli mówimy tu już o Garten of Banban, to jest typ gry oszustwa na ludziach i najbardziej skamowatego sposobu na wydojenie z ludzi pieniędzy, czyli Garten of Banban od 1 do 8, które zaraz wychodzi, chyba 7 do 7, już nie pamiętam ile tych części jest. Chodzi o to też, że Garten of Banban polega na najbardziej chamskim sposobie wyzyskiwania z ludzi pieniędzy. Hej! Stworzyliśmy pierwszy chapter za darmo, ale zajebiście, fajnie to nam się przyjęło, a teraz skopiujmy pierwszy pomysł do drugiego chapteru, z drugiego chapteru do trzeciego, z trzeciego na czwarty, z czwartego na szósty, z szóstego na siódmy. Przedłużmy grę jak najbardziej się da. Twórcy nawet nie zamierzają się kryć, tworząc pokoje, które są tak wydłużone, żeby jak najbardziej utrudnić nam lub jak najdłużej sprawić, że będziemy szli od punktu A do punktu B. Korytarz, który jest wydłużony, a na dodatek jest jedna taka lokacja w Garten of Banban 6, czy tam 7, 6, 7, ja już nie wiem, że drzwi są rozciągnięte, żeby te pomieszczenie było duże. Ja pierdzielę. Naprawdę, twórcy Garten of Banban, jeżeli to oglądacie, przestańcie wydajać z ludzi tak bezczelnie pieniądze. No to jest tak okropna rzecz, że się żygać mi chce. Totalnie wam mówię, że mi się żygać chce, jak patrzę na Garten of Banban. 1, 2, 3 były spoko według mnie. To było coś, co ale trójka już zaczęła iść właśnie w tą straszną stronę, bo w Garten of Banban 3, na Boga, jak oni robili lokację taką wielką lokację, żeby wiecie, żeby przejechać, żeby to trwało minutę, te przejechanie z punktu A do punktu B, tą winą śmieszną, która jest nad wielką przepaścią, to tam najlepsze jest to, że z oddali widać lokacje, które nie mają ściany lub też te ściany się jeszcze nie wyrenderowały i widać, co jest w środku. I to jest okropna rzecz, mi się to strasznie nie podoba. Nie wiem, dlaczego tak twórcy to zostawiają, czy im się nie chce, czym się chce. Na Boga, ja rozumiem, że się może nie chcieć, nie ma się czasu, czy też ma się to w wtedy się nie dziwcie, że pieniądze zostają zwracane, a klient nie jest zadowolony z produktu, który kupił, bo to jest naprawdę już na tyle chamskie, że nie ma już gorszego sposobu, chyba że jakieś stopniowe przerywanie gry, no ale nie wiem, czy twórcy Garten of Banban się na to jeszcze spróbują, chociaż nie zdziwię się, jak za niedługo taki sposób użyją, bo na przykład w Garten of Banban 7 widziałem, czy tam słyszałem, ma być bardzo dużo postaci i chyba to sprawi, że gra będzie dłuższa. Może w końcu Garten of Banban będzie, nie,
specjalnie przedłużane, tylko normalnie przedłużane na przykład przez fabułę, czy coś, chociaż ja dalej uważam, że fabuła Garden of Banban nie istnieje i praktycznie moglibyśmy stamtąd wyjść, bo już nasze dziecko praktycznie już chyba nie żyje. Jeżeli chodzi o to, to Garden of Banban zapoczątkował proces robienia okropnych maskot horroru, pokazując ludziom, że hej, żeby stworzyć maskot horror nie trzeba mieć milionów dolarów, jakiś super mega duet składający się z 200 osób, managementu, tylko wystarczy jakieś gówno lokacje, jakieś maskotki zrobione w 5 minut i gratulacje, mamy grę roku, grę, która pociągnęła tysiące, jak nie setki tysięcy graczy, którzy dalej tą grę hypują, nie wiem dlaczego, nie wiem po co. A za niedługo dostaniemy Garden of Banban 5, który cofnie nas do pierwszej części Garden of Banban i tak to się dobrze sprzeda i wypromuje tą markę. Ja pierdzielę. Muzy, które miało dość burzliwą przeszłość, bo jeżeli chodzi o demo tej gry, w którą nie grałem, ale się dowiedziałem przez film Admirosa, to, że ta postać tego węża wyglądała jak Huggy Wuggy i mieli o to jakąś dramę twórcy muzy z twórcami Poppy Playtime, że po prostu prawa autorskie i proszę to zmienić, albo ściągniemy wam ten głupi produkt. Tak szczerze dziwię się mobom, że oni tego nie zrobili, bo przez to wyszedł shit, chociaż nie taki shit jak Garden of Banban, jeżeli mam być szczery, to tak naprawdę muszę powiedzieć, że muzy jest jeszcze stoi na takiej granicy dobrej przyzwoitości, chociaż sposób pilocika zamiast gradpaka czy pilocika do dronika mamy pistolet, który nie do końca mi się sprawdza, bo jest to naprawdę czasami upierdliwe. No po prostu, to strzelanie, no trochę słabe, jakby pomyśleć trochę więcej, można by było, nie wiem, zrobić jakąś, nie wiem, wędkę, czy coś na baterię, czy ja nie wiem, po prostu te niektóre maskot horrory tworzą coraz bardziej dziwne przyrządy podobne do gradpaków i pilocików z Garden of Banban. Muzy ma jakąś ciekawą fabułę, chociaż postać, która nas goni, te zielone muzy, to nie jest jakieś dziecko w maskotcie, czy jakiś pracownik w maskotce. To nie jest jakiś pracownik, ani dziecko, tylko to jest animatronik, żywy animatronik, który nagle postradał zmysły i pozabijał sobie pracowników. Na dodatek robi wam z buta wjeżdżam przez drzwi. Ta gra, utrzyma się na moje uznanie, jest jakoś tam ciekawie zrobiona, tak? Nie jest zrobiona na odwal się, jak niektóra gra Garden of Banban, już jeszcze jedna, którą mam wam do zaprezentowania. Jeżeli miałbym dać muzy, to bardzo dobre, nie mam więcej wątpliwości plus tego, co było, tak? Teraz jednak jest ten i tego pistoleciku, naprawdę ten pistolecik jest też do dupy, tak jak dron w Garden of Banban. I jeżeli o muzy, to tyle. Następną grą, która pokazuje, jak można skrzanić dobry maskot horror, jest o nazwie Boki, czy też Baki. Ostatnio grałem w tą grę, bo byłem się zainteresowałem, bo tutaj, wow, takie przedszkole jak Garden of Banban, tylko tu bardziej taka szkoła, przedszkole i pierwszym naszym zadaniem jest, o Jezus Maria, znajdź kasetę VHS. O mój Boże, znajdź kasetę VHS, żeby dostać kod kolorowy do drzwi. Najlepsze jest to, że ja na początku myślałem, że te szafki tutaj to jest kod, bo one tak nawet wyglądają. Co się okazało, że trzeba znaleźć kasetę VHS, która jest dobrze schowana, żebyśmy na wypadek jej nie znaleźli i wtedy mamy kodzik, jak znajdziemy kasetę VHS, mamy kodzik, możemy go sobie zapisać, nagrać i nie wiem, co jeszcze z nim możecie zrobić, coś nielegalnego na przykład. Jeżeli mam być szczery, Baki też jest delikatnie powyżej granicy już, on jest powyżej granicy, zwłaszcza na to, że AI. Głosy tutaj, fabuła jest grana przez AI. I think something strange is happening in the school. The kids have been mentioning strange sounds coming from beneath the school. At first, I thought it was just their imagination, but it's becoming more persistent. And today... Bardzo taka bezemocjonalnie. Ja nawet mogę zrobić w Eleven Labs, żeby głos był bardziej emocjonalny, że słucha się i w ogóle te różne jęki podczas jakichś wydawania emocjonalnych, nie tych emocjonalnych, te plus 18 oczywiście, że bardziej zrobić ten głos taki, żeby nie był taki sztywny, drewniany, taki wiadomo, że przez AI, nie? I chodzi o to, że ta fabuła jest do pity. I jeżeli przechodzimy tutaj, uruchamiamy dźwignię i nagle przyjdziemy do takich wielkich drzwi z napisem ostrzeżenie, czy tam proszę nie wchodzić, zostajemy misia, który siedzi na fotelu, bo jak stary pijany, kiedy wraca z roboty. I teraz uwaga, co się stanie, jak podejdziesz do tego misia? A. Zjecie na kolację, B. Przytuli, C. Jumpskerujecie, czy D. Nic.
No i uwaga, źle wybrałeś, bo jumpscaruje cię. Nie wiem, czy twórcy przez przypadek to zostawili, ale naprawdę on jest wtedy wyłączony, ale i tak was jumpscaruje. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Jest to dziwne. Jeżeli odblokujecie wszystkie dźwignie, ostatnia dźwignia jest bardzo dziwna, bo musisz, stary, kliknąć na klocek, a ta gra nie daje ci podpowiedzi i musisz jakoś to kuźwa sobie znaleźć, to w końcu dostaniesz, że te drzwi się otwierają i zamykają, zamykają i otwierają, i zamykają i otwierają. Kiedy wejdziesz na tutaj taką płytkę, to się zamykają i otwierają, i zamykają i otwierają, więc wtedy musisz postawić klocki, żeby się już nie zamykały, tylko otwierały. Wtedy przytrzymujesz i odbierasz ostatnią wajchę i tam klucz jakiś i wtedy pojawia się alarm i wychodzi miś, który jest szybszy od ciebie, wie dokładnie gdzie jesteś i na dodatek tam gdzie się poruszasz, on też się porusza, generalnie. I nie masz jak go uniknąć generalnie, tylko generalnie nie unikniesz generalnie, bo on chodzi tam, gdzie ty jesteś, to on automatycznie AI jest połączone z twoim ruchem i tam, gdzie idziesz, on też idzie. I to jest właśnie generalnie najgorsze, co może być, bo dlaczego tak to jest zrobione? Nie mogłoby dać, że tam miś po prostu stoi, czy coś i się rozgląda, my szybko przybiegamy i on wtedy nas goni, a na dodatek tutaj, jak widzimy, nie ma tekstury. Jest goła dziura w ścianie i widać wszystko. No to już jest w ogóle super. Super! Najlepsza gra, niedokończone dzieło wpuszczone. Przecież dobrze, że to jest za darmo, a nie jakieś kuźwa 35 zł do zapłacenia. I dla mnie Boki jest słabą grą, która powinna najpierw zostać dokończona, stestowana, a później dopiero wysłana do internetu, żeby ludzie mogli sobie zagrać. I generalnie, co ja mogę więcej powiedzieć? Maskot horrory robią się coraz gorsze. Mam nadzieję, że te, które ludzie polubili i na przykład widzą na przykład te nowe, które teraz wyjdą w 2024 roku, które mają szansę zostać lepszymi, najlepszymi maskot horrora, to mam nadzieję, że tak się stanie i nie powtórzą błędu Garten of Banban i Bokiego, które generalnie w tej chwili są jednymi z najgorszych maskot horrorów według mnie i chyba według społeczności też, którzy uważają maskot horrory za jakieś dobre gry. To dla mnie na przykład to nie jest maskot horror, tylko to jest taki crap game, który rozszerza się na więcej chapterów i dając twórcom więcej przychodów, którzy po prostu mają gdzieś, czy gra wychodzi dobrze, czy nie. Ważne, że ma wyjść i ma zarobić dużo pieniędzy. Jeżeli wam się spodobało i chcielibyście więcej filmów na kanale, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Zapraszam was do komentowania. Ja zostawiam wam serduszko. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!